Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Topka PC. Dzisiaj przygotowałem dla Was krótki odcinek, w którym wykonam render gotowego projektu w Blenderze. Ale żeby nie było zbyt nudno, sprawdzimy, jak różne dystrybucje Linuxa radzą sobie z tym samym zadaniem. Teraz na ekranie prezentuję Wam projekt, który można ściągnąć ze strony Blendera. Pod moim filmem będzie link do tego projektu. Teraz jeszcze ustawienia w programie Blender, tak aby ci z Was, którzy chcą zmierzyć się z moją konfiguracją, mogli taki render wykonać u siebie w domu. Dla porządku dodam, że wczytany projekt w Blenderze pozostawiłem bez żadnych zmian. Wszystkie ustawienia, w tym kamera, pozostały dokładnie takie jak w oryginale. Na ekranie umieściłem także najważniejsze informacje na temat mojego komputera, jak szybkość pamięci operacyjnej, model procesora na płycie głównej oraz model karty graficznej. Teraz na ekranie pokażę Wam, jakie dystrybucje Linuxa wzięły udział w moim teście. Linux występuje w wielu różnych dystrybucjach, ale większość z nich można przypisać do określonej rodziny. Rodzina dystrybucji to po prostu grupa systemów korzystających z tych samych pakietów i menadżerów takich jak Debian, Arch czy Fedora. I właśnie tutaj zrodził się w mojej głowie pomysł, żeby porównać nie tylko poszczególne dystrybucje Linuxa, ale również ich rodziny. OpenSUSE należy do rodziny SUSE, jest dystrybucją Linuxa, która historycznie wywodzi się ze Slackware, a obecnie stanowi niezależną gałąź rozwoju Linuxa, korzystającą z pakietów RPM oraz narzędzia YAST i Zyfer. Oto przykład pulpitu OpenSUSE z KDE jako menadżerem okien. Kolejną rodziną Linuxa jest Manjaro. Manjaro należy do rodziny Arch Linux. Jest to dystrybucja oparta na Archu, oferująca łatwiejszą instalację, stabilniejsze aktualizacje oraz dodatkowe narzędzia graficzne, zachowując przy tym pełną zgodność z Arch Linuxem. Teraz widzicie przykładowy wygląd pulpitu w Manjaro. Ciekawe, czy słyszeliście o dystrybucji PopOS? PopOS należy do rodziny Ubuntu, jest to dystrybucja oparta na Ubuntu, oferująca dostosowany interfejs, lepsze wsparcie dla sprzętu oraz narzędzia stworzone z myślą o profesjonalnych użytkownikach, zachowując przy tym pełną kompatybilność z pakietami Ubuntu i Debiana. Tutaj PopOS z menedżerem okien GNOME. Linux Mint, bo to następna dystrybucja Linuxa, należy do rodziny Ubuntu. Jest to dystrybucja oparta na Ubuntu, oferująca prostotę, stabilność i łatwość obsługi, zachowując przy tym pełną kompatybilność z pakietami Ubuntu i Debiana. Tak wygląda Linux Mint Cinnamon Edition, który oparty jest na środowisku graficznym Cinnamon. Następną dystrybucją jest Fedora. Fedora należy do rodziny Red Hat. Jest to dystrybucja wspierana przez Red Hat, stanowiąca podstawę dla RHEL, Red Hat Enterprise Linux, oferująca nowoczesne technologie, częste aktualizacje oraz stabilne środowisko dla programistów. Tutaj przykładowy pulpit Fedory oparty na środowisku graficznym GNOME 48. To już ostatnia dystrybucja Linuxa, którą wybrałem z kilku rodzin. Zanim przejdziemy do testów, chcę Wam szybko pokazać mój komputer. Najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie testy wykonam przy użyciu karty graficznej, która nie pracuje na pełnej przepustowości złącza PCI. Dlaczego? Otóż moja płyta główna oparta jest na chipsecie X570, więc obsługuje tylko PCI 4.0, podczas gdy karta graficzna ma już złącze PCI 5.0. Mimo tego ograniczenia zobaczymy, jak poradzi sobie w renderach i testach wydajności. Tak na marginesie, szybkość złącza PCI 4.0 to 32 GB na sekundę, a szybkość złącza PCI 5.0 to 64 GB na sekundę, czyli 2 razy szybciej. Rozpoczynamy testy. Na początku zestawiłem dystrybucję Linuxa z Windowsem 11. Każdy test na początku jest pokazany w czasie rzeczywistym, a później test jest przyspieszony aż 10 razy. U dołu ekranu widzicie pusty prostokąt. To właśnie tutaj będą pojawiały się czasy renderu dla poszczególnych dystrybucji. Dzięki temu łatwo zobaczymy, która z nich wygra w szybkości renderu w Blenderze. Dodatkowo na ekranie umieściłem wersję sterowników mojej karty graficznej RTX 5090, żebyście mieli pełen kontekst testu. Dodatkowo umieściłem także parę informacji o obciążeniu karty graficznej oraz ilości wykorzystywanej podczas renderu pamięci VRAM. To na razie tyle, jeśli chodzi o opis mojego testu. Zapraszam na oglądanie i do usłyszenia na końcu mojego filmu. And the fire drops the coal of
W tym momencie widzicie już ostatni pojedynek w tym filmie. Teraz postaram się krótko podsumować, co zauważyłem podczas testów. Wyniki pomiędzy różnymi dystrybucjami Linuxa są dość zróżnicowane. Można też zauważyć pewne różnice między samymi rodzinami systemów. Niestety, Windows ze sterownikami NVIDIA Studio nie ma podejścia do żadnej z testowanych dystrybucji Linuxa. Nawet mimo tego, że korzysta z nowszej wersji sterownika. Pod Linuxem najczęściej używałem sterowników wersji 580, natomiast pod Windowsem wersji 581. Zauważyłem, że pod niektórymi dystrybucjami Linuxa karta graficzna pobierała nieco więcej mocy, co przekładało się na lepszy wynik podczas renderowania. I to już koniec mojego filmu. Może Wam też nasunęły się jakieś spostrzeżenia? Jeśli tak, koniecznie napiszcie o nich w komentarzach. Ja powoli będę się już żegnał. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie lajki i subskrypcje. Do usłyszenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!